W dzisiejszym odcinku Liban po prostu zaskakuje mnie swoim pięknem na każdym kroku. Dzisiejszy odcinek szczególnie. W tle znowu ośnieżone szczyty, a w jednym miejscu to nachodziłem się jak głupi. Kawał historii. Pies do mnie przyszedł, ale ma zakaz podchodzenia do mnie. Widzę, że już zaczyna mocno dyszać. Pije wszędzie, gdzie tylko może. No a poza tym widoki, w końcu widoki. No i teraz zupełnie inny pies. Wytarzała w jakiejś zgniliźnie. W śniegu troszeczkę też był problem. Pies niech troszeczkę odpocznie. Obłędnie piękny ten dzień był, naprawdę. Przed nami kolejny odcinek. No, niezwykły był ten czas i ten deszcz w zasadzie tu pomógł mi znaleźć to miejsce i spędzić z tymi ludźmi niezwykły czas. Wczoraj siedzieliśmy znowu przy ramadanowej kolacji wieczorem. Przyszedł jeszcze dziadek. Niesamowity też człowiek, wesoły. Niesamowite też było to, że bez znajomości języka w ogóle nie ma problemów komunikacyjnych. To znaczy intuicyjnie człowiek wie, o co druga osoba pyta, czy coś ci proponuje, pokazuje. Ta mowa ciała jakby jest może nie bardzo precyzyjna, ale taka pozwalająca na to, żeby zrozumieć drugiego człowieka. Była też wczoraj taka ciekawa sytuacja. Nie do końca jestem pewny, czy dobrze ją zrozumiałem, więc są dwie wersje jakby tego. Wczoraj, gdy chodziłem troszeczkę po wsi, gdy pogoda się lekko poprawiła, najprawdopodobniej ktoś zauważył mnie albo przekazał właścicielowi guest house'u, który jest tutaj w tej wsi, że jest turysta, no i jest kasa do zarobienia i on mnie szukał. I podjechał również pod dom moich gospodarzy i zaczął mnie pytać, więc gospodyni albo powiedziała, że już śpię, albo że mnie nie ma. Później była wręcz oburzona, jak można od wędrowca żądać pieniędzy, czy próbować na nim zarobić, a w dodatku jeszcze w czasie ramadanu to jest coś absolutnie nie do zaakceptowania. Także zobacz, że nawet w ten sposób ci ludzie podchodzą. To jest, przecież mogliby się mnie pozbyć. Jest problem do rozwiązania, jest hotel, idź tam śpij, człowieku, ale nie. Oni chcieli po prostu udzielić mi pomocy. I pomimo tego, że mieszkają naprawdę w bardzo skromnych warunkach, to ja nie czułem się tam, że mieszkam z jakimiś bezdomnymi, tylko czułem się jak w prawdziwym, serdecznym takim domu. Nie wiem, jak ja mam im podziękować, jak się odwdzięczyć. Naprawdę, oni nic ode mnie nie chcieli. Wyposażyli mnie jeszcze w jedzenie na drogę. Dali psu jeść. Naprawdę chcieli mi dać jeszcze ciuchy, tak, w których chodziłem, kiedy moje się suszyły, ale jakoś udało mi się wymiksować, bo już po prostu bym ich nie zmieścił. A wczoraj jeszcze, gdy nie padało, to poszedłem na wieś, jakby popatrzeć, zwiedzić okolice i okazało się, że w nowo budowanej szkole można naładować się baterie i faktycznie poszedłem tam
Okazało się, że prąd jest tam z agregatu, więc chłopaki odpalili agregat. Podładowali mi tam niewiele baterii, bo kończyli w zasadzie po pół godziny już pracę, ale ta praca wyglądała tak, że żeśmy grzali się przy ognisku, które było rozpalone w beczce. I śpiewaliśmy, tańczyliśmy. Ktoś z pustego wiadra po farbie zrobił bębenek i wybijał rytm, także no była naprawdę impreza. Później żeśmy się rozeszli, ja wróciłem do mojego tymczasowego domu, no i tam jakby do wieczora już spędzałem czas. No a dzisiaj pogoda zupełnie odmienna, jest słońce, jak to mówią tutaj, szams, więc można zupełnie dzisiaj inaczej podejść do wędrówki, aż się człowiekowi serce raduje, że dzisiaj widać to piękno, no i w suchych, komfortowych warunkach, mam nadzieję, będę mógł wędrować z moją przyjaciółką po odcinku szlaku, który jest według opisu oznaczony jako bardzo trudny, więc zobaczymy, trzeba się zmierzyć z kolejnymi kilometrami.
A, trzeba sobie zrobić przerwę malutką. Pies do mnie przyszedł, ale ma zakaz podchodzenia do mnie, bo się niedobrota wytarzała w jakiejś zgniliźnie i śmierdzi po prostu na odległość. No niestety, nie wiem gdzie ją wypiorę, ale to, że teraz jest w takim stanie, jeszcze bardziej utrudnia wędrowanie z nią. To znaczy wędrowanie, nie tyle wędrowanie, co potencjalny nocleg. A dzisiaj chciałbym zanocować pod dachem, dlatego że chciałbym się też zaopatrzyć w jakieś produkty żywnościowe, że tak powiem. Dla psa chciałbym kupić jakąś konserwę czy dwie, jakieś jedzenie, które by sprawiło, że mógłbym wędrować bez problemu już gdzieś przez góry i nocować w górach, bo przez ostatnie dni nie było na to szans. Gdyby mi się zachciało, na przykład tak jak dzisiaj, bo jest siła, jest czas iść dalej, no to na kolację byłaby chyba tylko trawa. Natomiast sam szlak opisany w przewodniku jako bardzo trudnym się nie okazał, z małym wyjątkiem, czy z małymi wyjątkami, tak, bo oznakowanie generalnie jest nie najgorsze, tak bym powiedział. Natomiast problemy pojawiają się na rozwidleniach dróg. Tam trzeba po prostu czasem wejść w jedną, drugą, trzecią drogę, albo po prostu szukać, gdzie autor miał na myśli zejście, albo gdzieś jakiś zakręt. I w tych miejscach jest najgorzej. W momencie, kiedy ścieżka jest w miarę prosta, czy gdzieś meandruje pomiędzy kamieniami, tych znaków jest naciapane dużo i to jest dobre. W śniegu troszeczkę też był problem, żeby odnajdywać znaki, bo były tylko na kamieniach. A w jednym miejscu to nachodziłem się jak głupi po prostu, bo tam, gdzie przechodziłem przez rzekę, po prostu znaki były tak wyrysowane, że trzeba było przejść przez rzekę, zrobić taki duży łuk i wrócić po drugiej stronie tej samej rzeki. Nie wiem, co to miało na myśli, co to miało znaczyć. Nie wiem, czy tak było to poprowadzone, żeby móc nabrać sobie wody z rzeki, czy nie wiem. Tam w każdym razie było no to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że ktoś tak wyznaczył szlak. No i też raz poszedłem dużo za daleko, więc znowu nadprogramowych kilometrów się uskładało. A poza tym nie ma trudności technicznych. Oczywiście podejścia jak najbardziej były, no ale to nawet nie poczułem, szczerze mówiąc, tego. No a poza tym widoki, w końcu widoki, co prawda tutaj na te doliny obsiane domami, ale ten szczyt, który mijałem, ośnieżony, podobno 3000, no to naprawdę zrobiło piękny klimat. Pies niech troszeczkę odpocznie, ale tak jak mówię, na bezpieczną odległość tam niech leży, bo ten zapach jest naprawdę okrutny. No i idę znaleźć jakieś miejsce, no i załatwić to, co mam załatwić.
Znalazłem dom dla mnie i dla psa na dzisiejszy wieczór i noc. No a teraz gospodyni przygotowuje dla mnie kolację, natomiast ja zbieram się na miasto, żeby kupić parę rzeczy właśnie dla psa, zrobić jakieś zapatrzenie, tak żeby móc w górach normalnie funkcjonować. No i tyle. Dzisiaj po prostu taki krótszy odcinek, taki trochę na zakończenie organizacyjny. No ale po prostu muszę teraz trochę inaczej zacząć wędrować. Jestem odpowiedzialny za tą psinę. Może uda mi się też kupić jakąś smycz. Jest tutaj jakiś taki sklep weterynaryjny. Może tam uda się to kupić, chociaż jest dzisiaj piątek, a tutaj piątki to są takie dni, w których większość sklepów jest zamknięta. Ale jestem dobrej myśli. Jeśli nie tutaj, to może gdzieś po drodze uda mi się takie rzeczy kupić. Natomiast teraz najważniejsze jest jedzonko dla pieska. Także ruszam na miasto, a my widzimy się jutro w kolejnym dniu wędrówki. Witam serdecznie w kolejnym dniu w Libanie. Właśnie wschodzi słońce, także zapowiada się dobra pogoda. Noc też upłynęła spokojnie. Chapcia tutaj spała ze mną w pokoju ogrzewanym przy kozie. Tutaj było cieplutko, wesoło i czuję się wypoczęty, także gotowy do dalszej drogi. A wczoraj na mieście nie udało mi się wszystkich rzeczy załatwić, to znaczy ten sklep dla zwierząt był zamknięty, właśnie piątki jednak, no to jest problem. A następny taki sklep trudno powiedzieć kiedy będzie, a przydałoby się parę rzeczy dla młodej kupić. Najważniejsze, że udało się kupić trochę jedzenia, więc możemy dzisiaj spokojnie ruszyć w góry. A mieszkanie tutaj w tym bloku jest naprawdę fajne, komfortowe. Bardzo przyjemni, przyjaźni ludzie. Warto się tutaj zatrzymać przy okazji właśnie wędrówki, bo mieszkanie jest przy szlaku. Jedzenie tutaj dają naprawdę bardzo dobre. Siedzieliśmy wczoraj tutaj tradycyjnie do późna, piliśmy kawę nawet po 22. No a mieszkańcy tutaj oglądali wczoraj ze mną premierę ze szlaku jordańskiego, odcinek o Petrze,
Więc no, było fajnie, ciekawie. Próbowałem odpisywać na bieżąco na czacie, a jednocześnie leciał film z arabskim tłumaczeniem, więc przydało się zrobić arabskie napisy, bo ludzie tutaj wtedy to rozumieli. No było naprawdę fajnie, sympatycznie, jedzonko przepyszne. Teraz czeka na mnie jeszcze śniadanie i będziemy się zbierać. Chapcia teraz wietrzy się po nocy, bo tutaj już rano dopominało się wyjść. No i tak się kończy ta noc, a przed nami kolejny odcinek i ostro pod górę. Także się zbieram. Pierwsze kilometry już za nami. Bardzo fajna ścieżka dzisiaj nas prowadzi. Prawie cały czas. Trochę może jakichś takich dróg gruntowych, ale w tle znowu ośnieżone szczyty. No a teraz jesteśmy w miejscu, gdzie była jakaś osada albo świątynia. Nie jestem pewny, mam zbyt mało informacji, ale wyczytałem, że tutaj te pozostałości tej osady są datowane jeszcze wcześniej, przed okresem rzymskim, więc kawał historii, odległej historii tutaj można poczuć. Pies teraz odpoczywa, Bidulka chodzi, już nie wiem, czy ona chyba nieprzyzwyczajona jest, żeby chodzić każdego dnia tyle kilometrów, więc niech odpocznie troszkę, jeszcze się pokręcę tu i powędrujemy dalej. Dzisiaj chcemy przejść trochę dłuższy odcinek. Zobaczymy, jak będzie. Na razie jest fajnie.
Ależ obłędny był ten odcinek, niesamowicie się wędrowało. Liban po prostu zaskakuje mnie swoim pięknem na każdym kroku. Dzisiejszy odcinek szczególnie mi się podoba. Aż co chwilę przystaję i po prostu patrzę na to piękno, bo te góry, które są w pewnym sensie podobne jak w Jordanii, tylko jest tutaj pełno zieleni, dużo drzew, nie jest tak sucho, co chwilkę jakieś potoczki, strumyczki, więc naprawdę jest pięknie. No a teraz muszę dać odpocząć psu, bo naprawdę psina daje dzielnie sobie radę, ale widzę, że już zaczyna mocno dyszać, pije wszędzie, gdzie tylko może, więc fajnie, że nie ma problemu z wodą dla niej, ale kondycyjnie już chyba w tym futerku nie daje rady, więc troszeczkę odpoczniemy i wędrujemy dalej ku temu pięknu.
obłędnie piękny ten dzień był, naprawdę. Teraz minąłem rezerwat przyrody Horsch Echden. Na pewno źle wymówiłem, ale rezerwat piękny, taki fajny las, było widać w końcu cedry. No a pies się troszeczkę ożywił, zrobiłem taką dłuższą przerwę, dałem mu 2 puszeczki, pospała troszeczkę no i teraz zupełnie inny pies, biega, szaleje w śniegu, także fajna wycieczka dzisiaj, fajny dzień, naprawdę, mimo tych podejść, bo było tego trochę, sporo naprawdę, żeśmy piłowali pod górę, ale było warto. Oj, naprawdę, szlak libański naprawdę robi na mnie duże wrażenie. A teraz po mojej prawej stronie zachód słońca i widoczne Morze Śródziemne, a my lecimy do miasta ogarniać jakiś nocleg. Dzięki za towarzystwo, za kolejny wspólny dzień i do zobaczenia jutro. W następnym odcinku. Wow, ależ to był odcinek. Wydostaliśmy się z doliny. Była ciężka walka tam. Na początku wprawił w przerażenie, bo Pies strasznie się bał. Myślałem, że nie zejdzie. Uspokoić i w końcu pies jakoś się przemógł, a w tle majaczyły ośnieżone szczyty. No ale też swoje trzeba przejść. Naprawdę dobrze, że jest tutaj tyle wody. Przygód ciąg dalszy. Po wodospadzie przyszedł czas na drabinę. No a teraz przede mną już początek Wadi Kadisza. No ale było fajnie. Mimo wszystko jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Odpoczniemy, zbierzemy siły i ruszamy dalej.